Pieniądz jest w stanie kształtować nasz świat. Pieniądz jest w stanie kształtować nasz świat. Nawet jeśli jakiś kundel jest jego posiadaczem, zwracamy się do niego, szanowny panie psie. Dlaczego tak jest? Dobra. To też możemy im powiedzieć, ale na koniec truskaweczka na torcie. Powiem wam, jak zrobić ten hajs. Aha. Wiem, no to... Za chwilę tak. Wartością, jaką symbolizuje ten banknot, jest czas. Określa on, ile swojego czasu jesteś w stanie poświęcić na to, żeby go zdobyć, po to, by móc później wydać go na czas innych ludzi, wtedy, kiedy przyjdzie ci na to ochota. Załóżmy, że jestem kelnerem. Podaję ludziom napoje oraz jedzenie i w ciągu 2 godzin udało mi się zarobić 200 zł. W tych 200 zł zmagazynowana jest moja użyteczność na przestrzeni ostatnich godzin. Włożyłem tam swój czas, dzięki czemu mogę wymienić ten czas na czas innych ludzi. Po prostu pieniądze są swego rodzaju magazynem. Mógłbym robić wszystko sam, ale po co, skoro ktoś potrafi zrobić to lepiej? No dobra, no to akcja. Akcja. I co mam robić? Max. Tekst. I teraz wyobraźmy sobie, że część tych pieniędzy postanawiam wydać na masażystę, załóżmy 100 zł, i 100 zł wydaję na rachunek za telefon. Pierwsze 100 zł jest bardzo proste, przecież to po prostu wymiana 1 do 1. Ja wymieniłem godzinę mojego czasu na godzinę czasu pracy masażysty bądź masażystki. Drugie 100 zł jest natomiast nieco bardziej skomplikowane. Trafia ono do puli razem z pieniędzmi tysięcy ludzi po to, by później zostać rozdzielone pomiędzy wszystkich pracowników, którzy przyłożyli jakąś cegiełkę do tego, żebym ja mógł rozmawiać przez telefon. Powiedzmy, że jest tam kilka sekund pani, która wystawiała fakturę, kilka sekund pana, który pracował przy budowie masztu telekomunikacyjnego. Jest nawet kilka sekund człowieka, który wymyślił tą całą technologię. Wycena twojego czasu też zmienia się dynamicznie, zależnie od okoliczności, szerokości geograficznej, czy nawet nastroju. Gdy jestem ze znajomymi na dyskotece i dobrze się bawię, ktoś, kto przyjdzie do mnie i zaproponuje mi taki banknot, żebym zrobił coś dla niego, raczej mnie do tego nie przekona. Być może zgodziłbym się w innych okolicznościach. Natomiast do ekonomii behawioralnej przejdziemy może przy okazji innego odcinka. Pieniądz to abstrakcyjna, nie. Pieniądz to fizyczna interpretacja abstrakcyjnej koncepcji wysiłku. Taką definicję podaje nam Brandon Sanderson. Innymi słowy znaczy to, że wartość twojego czasu jest zależna od użyteczności, jaką jesteś w stanie w ten czas włożyć. Przynajmniej tak powinno być. Zwiększamy swoją użyteczność, chodząc do szkoły, na kursy bądź tego typu rzeczy. Zaraz jednak przejdziemy do tego, dlaczego w obecnym systemie gospodarczym nie zawsze tak jest. Chciałbym, żebyśmy na jakiś czas zapomnieli o pieniądzu jako fizycznym przedmiocie, czy jakkolwiek stereotypowym postrzeganiu go jako coś oczywistego. Aby dobrze zrozumieć ideę, jaką chcę przekazać,
Spróbujmy widzieć pod symbolem pieniądza rzeczy takie jak praca, czas czy właśnie użyteczność. Pieniądz, jaki znamy dzisiaj, czyli waluta, sama w sobie nie jest warta nic. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Jest to tylko kawałek papieru. Zwiększ prędkość odtwarzania do 1,25 razy szybciej. I z drugiej strony co mamy? Uprzejmie prosimy o oglądanie materiału do końca. A dziękuję też mam powiedzieć? Cała nasza cywilizacja od tysięcy lat bierze udział w swego rodzaju grze, jak Monopoly, tylko że nie możemy przestać w nią grać, jeśli chcemy brać udział w życiu społecznym. Taka gra została zamknięta w ramach praw ekonomii, a podstawową zasadą ekonomii jest fakt, że podejmujemy wybory. Wszystko, co robimy, wiąże się z kosztem oraz mniej lub bardziej oczekiwanym efektem. Koszt niektórych dóbr bądź usług nie zawsze wyrażony jest w pieniądzach. Natomiast nie oznacza to, że tego kosztu wcale nie ma. Wiesz, jak na przykład chcesz sobie cały wieczór pograć w piwkę czy coś takiego, no to przecież nie wydajesz na to żadnego hajsu, no chyba, że nie możesz sobie odmówić kupienia paczek. Generalnie wszystko i tak wiąże się z jakimś kosztem alternatywnym. Koszt alternatywny w tym wypadku polega na tym, że czas spędzony przy FIFA mógłby równie dobrze być poświęcony na czytanie książki lub spędzony z dziewczyną. To nic nas nie kosztuje, ale ktoś inny mógłby za to zapłacić, więc musi być w tym jakaś wartość. Natomiast musi być w tym... Więc musi być w tym jakaś... Czemu tak? Musi być w tym jakaś wartość. Musi być w tym jakaś wartość. To nic nas nie kosztuje, ale ktoś inny może mógłby za to zapłacić, więc musi być w tym Więc musi być w tym Musi być w tym jakaś wartość. Musi być w tym jakaś wartość. Musi być w tym jakaś wartość. To nic nas nie kosztuje, ale ktoś inny może byłby skłonny za to zapłacić, więc musi być w tym jakaś wartość, z której zrezygnowaliśmy. Mając do dyspozycji określony budżet, podejmujemy wybory, na jakie dobra bądź usługi go przeznaczymy. Ceny sugerują nam jakąś użyteczność, natomiast wartość, jaką oceniamy indywidualnie, wcale nie musi być taka sama. Wiecie, na przykład ktoś może wydać 2 koła na zamek z klocków Lego, ktoś inny wyda 2 koła na jakąś wycieczkę do Hiszpanii, ktoś inny wyda 2 koła na parowóz elektryczny czy coś tam, a jeszcze ktoś inny wyda te 2 koła na 3 gety i kończy wieczór w lustrach. Wiesz, o co chodzi? Tak więc większość wyborów, jakie podejmujemy, ma swoje odzwierciedlenie w cenie. No i jak to mówią, nie wszystko da się kupić, natomiast za wszystko inne zapłacisz kartą. Nie ma się przed czym buntować, taki mamy świat. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że to tylko gra, a obok niej istnieje życie, o którym zapominamy. Nigdy jednak nie znalazłem się w sytuacji, w której posiadanie pieniędzy pogorszyłoby ją. Bez pieniędzy gra ta nie miałaby sensu. Od zawsze funkcjonuje jedna niezmienna zasada. Coś za coś. Nie da się inaczej. I zaczęło się dosłownie od tego. Barter. Bezpośrednia wymiana w małej skali sprawdza się znakomicie. Ja ci daję Pikachu, a ty mi dajesz 4 Bulbazaury i 2 Charmandery. Chociaż w sumie to i tak mało z Pikachu. Kiedyś ludzie wymieniali się wszystkim. I czy nie moglibyśmy skorzystać z tej samej metody dzisiaj? Czy świat nie mógłby istnieć bez pieniędzy? Niestety odpowiedź brzmi nie. Problem pojawia się, gdy do transakcji zaczyna dochodzić w dużo większej skali. Wynalazek, jakim był pieniądz, był niezbędny do dalszego rozwoju. Tak, stary, tylko że jedyne słuszne pytanie brzmi, czy rozwój właśnie powinien być naszym celem? Dlaczego ludzie godzą się na to, żeby cały dzień ciężko harować, by w zamian otrzymać kawałek kolorowego papieru?
Dzieje się tak, ponieważ żywią zaufanie do wytworów zbiorowej wyobraźni. Pieniądz to najbardziej uniwersalny i skuteczny system wzajemnego zaufania, jaki kiedykolwiek wymyślono. By zbudować współczesne zaufanie do pieniądza, należało najpierw oprzeć go na czymś, co nie jest całkowicie zależne od naszej wyobraźni. Według pewnych źródeł pierwszy pieniądz, jaki powstał, było to 5000 lat temu w Samerze, był jęczmień. Jedna sila, czyli naczynie mieszczące około litra jęczmienia, było podstawową jednostką monetarną. Dzisiaj też możesz zapłacić litrem i czasami wyjdziesz na tym lepiej niż jakbyś płacił prawdziwym hajsem. Szanowni Państwo, pieniądze to wszystko, co ludzie są skłonni użyć do wyobrażenia wartości rzeczy w celu wymiany dóbr i usług. Takie muszelki kauri służyły za płacidło przez blisko 4000 lat, zarówno w Afryce, jak i Azji Wschodniej. W brytyjskiej Ugandzie do początków XX wieku płacono dzięki nim podatki. W Auschwitz rolę pieniędzy spełniały papierosy. Za 12 papierosów można było dostać chleb, za 200 papierosów zegarek, a za 400 papierosów litr alkoholu. Pieniądz przede wszystkim powinien posiadać swoje podstawowe cechy. Są nimi podzielność, powinien być stosunkowo łatwo podzielny, tak jak złotówka jest podzielna na grosz. Poręczność. Polega to na tym, że jest on łatwy w transporcie. Możemy schować monety bądź banknoty do kieszeni i swobodnie przemieszczać się z nimi. Trwałość. Tu chodzi o materiał, z jakiego jest wykonany pieniądz. Nie powinien on raczej być podatny na zniszczenia. Stabilność. Powinien zachowywać swoją wartość z biegiem czasu. Rozpoznawalność. Pieniądz powinien być powszechnie akceptowany. Gdy chcemy nim dokonać transakcji, to druga osoba zdaje sobie sprawę z tego, że posiada on jakąś wartość. Jednolitość. Wydaje się oczywistym, że pieniądze o tych samych nominałach powinny mieć taką samą wartość. Pieniądz został wymyślony przez człowieka i to człowiek ma możliwość kształtować go według własnych upodobań. Na przestrzeni dziejów mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju pieniędzmi. Po jęczmieniu nadeszła era pieniądza kruszcowego. Do jego wyrobu używano różnego rodzaju metali, natomiast oczywiście najbardziej popularne stały się metale szlachetne, takie jak złoto czy srebro. Natomiast do wyrobów pieniądza wykorzystywano wiele różnych innych i fajnych. Jako pierwszy pieniądz kruszcowy uznaje się szekel. Srebrny szekel pojawił się blisko 2500 lat przed naszą erą w Mezopotamii. Nie była to o tyle moneta, co po prostu kawałek srebra o wadze 8,33 grama. Szekel pojawia się nawet w Biblii. Józef jako dziecko został sprzedany do niewoli za 20 szekli, czyli równowartość 160 gramów srebra. Co by się jednak stało, gdyby cały świat nie podzielał wiary w wartość złota czy srebra, a każdy upatrywałby jej w czymś innym? Zasady ekonomii mówiące o podaży i popycie wkrótce doprowadziłyby wartość do równowagi. Jeżeli w Europie czciliby złoto, natomiast w Indiach kompletnie coś innego, kupcy na statkach zaopatrywaliby się w tanie złoto w Indiach, przewozili je na europejski rynek i podaż tego złota obniżyłaby wartość tego złota w Europie. Natomiast wzrost popytu na rynkach w Indiach podniósłby cenę złota, więc wkrótce zostałaby ona doprowadzona do równowagi. Arystoteles, będący świadkiem powstawania pierwszego pieniądza i zalążków ekonomii, podchodził do tematu bardzo sceptycznie. Uważał on, że pozyskiwanie dóbr tylko po to, by sprzedać je z zyskiem, jest nienaturalne. Na skutek gromadzenia majątku może powstać tylko jeden człowiek, zamożny głupiec. Takie było jego zdanie. Gorsze od produkowania nadwyżek w celu uzyskania zysku jest tylko korzystanie z pieniądza w celu stworzenia kolejnego pieniądza.
Podobnego zdania był zresztą Platon, reszta świata natomiast niespecjalnie się tym przejęła. Dziś uważamy za oczywiste, że posiadanie kapitału oraz handel są podstawowym źródłem tworzenia dobrobytu. Wiesz, jakby się tak zastanowić jakoś głęboko nad tym całym rajem, tym wszystkim, to można dojść do wniosku, że to stary było wtedy, kiedy ludzie sobie pili jakąś wodę z rzeki, zjadali owoce z drzew, a później przyszedł ten cały handel, wiesz o co chodzi? I wszystko się zrobiło takie... To był nasz grzech pierworodny, mi się wydaje, bez kitu. Wiesz, jak tu jest napisane? Potem wykazali się nieposłuszeństwem i Bóg powiedział: w pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie. No i tak się stało. Beka. Od tamtego momentu musimy pracować, żeby przetrwać, a każdy kolejny wiek zmusza nas do coraz cięższej i dłuższej pracy. Choć w zasadzie może nie nas, a ich. Tych wszystkich, którzy nie mieli dość szczęścia, by urodzić się w krajach relatywnie bogatych. Państwa bogate czerpią korzyść z bycia bogatym. Nikt z nas oczywiście nie robi tego świadomie, ani nie mamy na to żadnego wpływu. Tak samo jak ludzie mają, tak samo jest między państwami. I my w tych państwach, powiedzmy, rozwiniętych, czerpiemy korzyść z tego, że gdzieś tam ktoś klepie biedę. Wróćmy jednak do głównego wątku. Prawdopodobnie w Chinach około VII wieku pojawił się pierwowzór pieniądza, jaki znamy dziś, czyli pieniądz papierowy. Ówczesne władze, odbierając swoim poddanym złoto i srebro, wręczali im w zamian pokwitowanie, będące swego rodzaju zaświadczeniem o posiadanym majątku. Zaświadczenie to nazwano biletem skarbowym. Kiedy w obiegu pojawiły się takie bilety skarbowe, znów pojawiła się kwestia zaufania. Jeżeli ktoś wręcza Ci bilet skarbowy, na którym wcześniej napisał: ten kawałek papieru czyni Cię właścicielem 5 gram złota, musisz uwierzyć mu, że nie zostałeś oszukany przez drugą stronę transakcji, ani przez złotnika, który to złoto dla Ciebie przetrzymuje. Złotnicy natomiast szybko zauważyli swoją pozycję władzy i zapoczątkowali proces, który stał się podstawową działalnością. Banków. Wiesz o co chodzi? Że jak po prostu wypisujesz sobie kwitek, że to jest twoje złoto i dajesz komuś, to przecież wszyscy nie przyjdą jednocześnie odebrać tego swojego złota. I sobie wypisujesz tych kwitków ile chcesz. I od tego się zaczęło i tak robią do dzisiaj. W Europie pieniądz papierowy znalazł swoje zastosowanie dopiero w XVII wieku. Do tego czasu wykorzystywano pieniądz kruszcowy, który realnie reprezentował jakąś wartość. Kruszcowy system monetarny, ze względu na swój uniwersalizm, stał się środkiem wymiany o charakterze ponadnarodowym, ponadkulturowym i ponadwyznaniowym. Ludzie nie wierzący w tego samego Boga, bądź nie uznający tego samego władcy, nie mają problemu z tym, by posługiwać się tym samym pieniądzem. Pieniądz ma niesamowitą zdolność adaptacji. Wiesz, na przykład jacyś islamscy bojownicy stary gardzą tą całą kulturą, religią naszą zachodnią, amerykańską, ale dolary spoczko, nie? Wiara w wartość pieniądza tym różni się od innej wiary, że nie wymaga od ciebie, żebyś wierzył w niego. Wystarczy, że wierzysz w to, że inni wierzą, a to przychodzi nam instynktownie. Pieniądz nie dyskryminuje ze względu na wiek, płeć, rasę czy orientację seksualną. Nawet nieznający i nieufający sobie ludzie dzięki pieniądzom mogą skutecznie ze sobą kooperować. I w tym momencie kończymy ten odcinek, ale zapraszam do obejrzenia kolejnego. A powiedz, bo my je przerwaliśmy, bo były strasznie nudne. Dobra, okej. Więc powiedz, że przerywamy, bo jest ciężko się to ogląda. Dobra. I że jest męczące i że już ty nawet nie możesz tego Tak, dlatego Dobra. skróciliśmy. Ze względu na to, że jest to strasznie długie, przerywamy, ale możecie obejrzeć kolejny odcinek. Zapraszam. Możemy zrobić wersję z dalszą część, bo to będzie jakby jeden odcinek Dobra. podzielony na 2 kawałki.
Ze względu na to, że trochę nam się to już dłuży, przerywamy. Ale dalsza część jest w kolejnym odcinku, także zapraszam do oglądania. A, i mogłabyś teraz jeszcze poprosić, żeby zasubskrybowali, nie? I co jeszcze tam jest? Like w górę. Poczekaj. Tak, zostawcie dzwoneczka. Co to znaczy dzwoneczka? Że powiadomienie. Mhm. Dobra, Dzwoneczek nieźle brzmi. dobrze. To mówić? Tak. I jak zawsze na koniec filmiku proszę o subskrypcję. Naciśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać przypomnienia o kolejnych filmikach i polajkujcie, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli nie, to też. Jeżeli nie, to też. Dzięki.